Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models, sklepu mieszczącego się w Warszawie pod adresem www.tankmodels.pl. Oczywiście składając zamówienie w sklepie internetowym macie możliwość odebrać swoje zamówienie osobiście. Będąc w Warszawie, sklep mieści się w Alejach Ujazdowskich 16. Pamiętajcie, że wejście jest od podwórza. A dzisiaj posłuchajcie, z racji tego, że po prostu naszło mnie na modele samolotów, troszeczkę inaczej odetchniemy od czołgów, bo ile też można, ale spokojnie, czołgi też będą, figurki też będą, inne samoloty też będą. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać samolot, unboxing samolotu, którym jestem zafascynowany. Powiem Wam, że niedawno była też kolejna dostawa F-35 w skali 1,48 od firmy Tamiya, ale dzisiaj chcę Wam pokazać właśnie model, posłuchajcie, od chińskiej firmy Meng. I tak jak tutaj zapewne widzicie, jest to model skali 1,48, model F-35 w wersji A, czyli to jest ta standardowa wersja, którą będzie posiadało Wojsko Polskie, Lotnictwo Polskie. I dzisiaj chciałbym Wam właśnie zaprezentować ten model, jak wyglądają ramki, co znajduje się w tym pudełku. Jeżeli chodzi o recenzję tego modelu, posłuchajcie, będzie też unboxing F-35A od firmy Tamiya. Ja już oglądałem Tamiję i jestem nią zachwycony. Mengiem jestem również bardzo zachwycony. Tamiya jednak jest bardziej szczegółowo zrobiona. Tak naprawdę Tamiya jest dla fana lotnictwa, fana w ogóle F-35, i tam jest masa części. Posłuchajcie, w Tamii jest pilocik. Niestety Meng nie zaoferował pilocika. I teraz właśnie chcę Wam zaprezentować, co mieści się dokładnie w pudełku z modelem F-35 od Menga. No i teraz co zrobimy? No oczywiście ja tu się troszeczkę przestawię, zmienię ustawienie kamery, tak żebyśmy mogli spokojnie razem obejrzeć sobie. Tak w tym formacie jest instrukcja. Jeżeli chodzi o kalkomanię, to tutaj kalkomanii mamy tak, przede wszystkim blaszkę fototrawioną, to jest do silnika, tutaj mamy pasy dla pilota. Ja sobie od razu wezmę, przyłożyłem sobie skalpel. Dobra, mam skalpel. Widzę, że ostrze będę musiał już wymienić. Tak prosto z warsztatu robię, tak prezentuje się blaszka. Bardzo ładnie wykonana i to jest blaszka oczywiście produkcji Menga. Mamy naprawdę fajnie wykonane. Jak to trzeba złożyć? Zobaczymy to w instrukcji. A jeżeli chodzi o kalkomanię, z racji tego, że to jest mój prywatny model, niestety nie mam jeszcze Menga w ofercie, tak prezentuje się zestaw kalkomanii. W porównaniu z Tamiyą jest bardzo ubogi. Czyli tak naprawdę mamy, z tego co pamiętam, chyba, znaczy tutaj są same malowania amerykańskie i powiem Wam, że kalkomanie prezentują się bardzo ładnie. Co do na przykład jakości tych kalkomanii, to osobę, która sklejała Menga, bardzo bym prosił o jakąś opinię,
na pewno mi, ale znając życie innym osobom również ułatwi to na przykład jak mamy uważać przy nakładaniu tych kalkomanii. Ja sobie ten zestaw teraz już odłożę. Nie będzie to krótki unboxing, od razu Wam mówię, bo ten model zawiera sporo części, a nie chciałbym osobom, które po prostu nie mają Menga, w ogóle nie mają F35 i zastanawiają się nad F35 w skali 1,48, no bo wiadomo, jeszcze będzie i talerka w skali 1, z tego co pamiętam 32. Też będę prezentował. Jeżeli chodzi o skalę 1,72, no to mieliście Bismolda od tutaj Italerii Wam wcześniej prezentowałem. No i proszę bardzo, tak prezentuje się instrukcja. Tak wygląda kokpit. Mamy tutaj pokazane wszystkie farby. Jeżeli chodzi o farbę, to są to, posłuchajcie, farby od AK i Acrysion. Kolejne elementy. Jak pomalować od razu. Szkoda, że Meng proponuje tylko dwóch producentów farb. Tej jednej to kompletnie nie znam. A tutaj by się przydało jednak przynajmniej jeszcze Vallejo, Amo. Tamiya by się też przydała oczywiście, która wkrótce pojawi się w sklepie. Ja się właśnie bawię teraz z Tamiyami. Tutaj właśnie mam taki testowy zestaw do pomalowania właśnie, posłuchajcie, to są seria X, do właśnie pomalowania F35. Tutaj tylko tak naprawdę są dwa kolory, no wewnętrzne wiadomo, na przykład przedziału bombowego jest malowane na taki biało, łamaną biel, ale zbliżoną do koloru, tak powiem, kości słoniowej. I tak prezentuje się tutaj instrukcja. Mamy krok po kroku od razu, co mamy pomalować przed wklejeniem, czy na przykład co malować. Spokojnie możemy po wklejeniu. Niektóre elementy są, posłuchajcie, z tego co zauważyłem, ruchome. Chyba. Takie mamy dwa malowania. Jest to oczywiście malowanie US Air Force. Na te kolory to nie ma co się w ogóle przyglądać, bo to jeszcze zupełnie inne. Tamte są w odcieniu szarości. Wiadomo, że jeżeli będziemy sobie rozjaśniać pewne części, posłuchajcie, modelu, no to wiadomo, że będą one, ten kolor i tak zmieni barwę, odcień. I tu mamy, w zależności mamy uzbrojenie i w zależności możemy sobie takiego bista zrobić, czyli praktycznie większość amunicji zamontować, tak jak to pokazało i talerka, i na przykład sobie lata chłopak nad Afganistanem. To jest cała zawartość. Tutaj mamy z tyłu właśnie zawartość, czyli mamy tak, ramkę A, B, C, F, E, D, malutka, H, to jest elementy przezroczyste, tu mamy G i tu mamy podwójne, jeżeli chodzi o rakiety, uchwyty i rakiety, to mamy podwójnie. Ten zestaw kalkomanii, malutka blaszka fototrawiona i dwie części, dół i góra kadłuba. Ciekaw jestem Waszej tutaj opinii tego modelu i chyba zaczniemy, posłuchajcie, od dołu i góry kadłuba. Kawał modelu, posłuchajcie, naprawdę tu jest sporo tego. W takim kolorze plastiku jest właśnie pokazany model. Jeżeli chodzi o detal, wydaje mi się, że jest on naprawdę bardzo, bardzo porządny. Nie wiem, może osoby, które sklejały właśnie Menga, by fajnie było, gdyby się też wypowiedziały na ten temat. Tutaj widzimy elementy, że zdaje się, że to są takie elementy, że zaraz zobaczymy zresztą, tak, to są jakby zatrzaskowe, takie idealnie pasujące. W każdym razie tak, zero nadlewek,
od wewnętrznej strony, to jest model z 2017 roku, czyli ma już, posłuchajcie, 6 lat, ale cieszy się powodzeniem. No teraz jak Tamka wydała F35, no to wiele osób po prostu rzuciło się na Tamkę. No powiem wam, jest na co oglądać. Tu mamy wszystkie elementy, bardzo takie te panele bardzo ładnie wykonane, ale niestety maski już sobie musimy dokupić sami. No i one kosztują tak mniej więcej, maski do tych wszystkich elementów takich wypukłych zewnętrznych już musimy sobie kupić do Menga oddzielnie i one gdzieś tak powyżej 100 kosztują. Czyli już na przykład jeżeli Meng kosztuje 250 zł, no to mamy 350 zł. Czasami można dostać no, ciut powyżej 200 Menga. Tutaj mamy właśnie te elementy ze sobą, które spasujemy. Więc kadłub, powiem wam, pasuje bardzo dobrze. Wiadomo, że trzeba podociskać, tak, pewne gumek użyć, na przykład zacisków. Taśmą można tak samo, przecież kadłuby przy sklejeniu, oczywiście to już jest praktycznie na końcu składamy, po wmontowaniu wszystkich elementów. Tu mamy przedziały. I teraz sobie lecimy i oglądamy kolejną ramkę. Ja mam swojego Menga od znajomego odkupionego. Niestety nie mogłem trafić tej wersji w żadnym ze sklepów, a jak już trafiłem, to niestety cena mnie powaliła. Tutaj mamy pozostałe elementy. To jest ramka C. Więc tu są wszystkie uchwyty, prowadnice, elementy kadłuba. Tu mamy deskę rozdzielczą, fotel pilota, elementy fotela pilota, tak? Następne elementy kabiny. Tutaj mamy element rusztowania, powiedzmy, szyby, którą nakładamy na to. Tak prezentuje się, o tutaj mamy część kabiny. To jest zagłówek, który montujemy do fotela z tej strony. Z tego co pamiętam. No i tak prezentuje się ramka. Elementy bardzo czysto zrobione, z bardzo ładnym tutaj, tam gdzie jest po prostu detal, bo tutaj duża część powierzchni jest po prostu gładka, ale zero żadnych zapadnięć, nie ma tak zwanych skurczy. Elementy są bardzo czysto zrobione, zaplanowane do wycięcia, fajnie umieszczone na ramce. To mieliśmy ramkę C. No i kolejna rameczka. No i kolejne elementy. To jest ramka G. Tak one się prezentują. Tu są też chwyty. Niestety nie ze względu na długość trwania filmu nie będę robił porównania 1 do 1, powiedzmy, z modelem Tamki. Po prostu Tamka F35 z Tamki w tej wersji A będzie po prostu robiony oddzielnie. Będziecie mogli sobie spokojnie, powolutku go zrobię, będziecie go mogli sobie spokojnie porównać, zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Nie powinno być z tym problemu. I teraz biorę elementy wnętrza silnika. To jest ramka, posłuchajcie, F. Tak prezentują się wnętrze. Jest tego sporo. Powiem, bardzo ładnie jest okablowanie zrobione. Cieniutkie, ale powiem wam, w tym momencie niektóre przewody
trzeba będzie pomalować i tu już trzeba nieźle się nastarać. To jest chyba element, który pod kabiną pilota, tu jest radar i chyba tak, to jest ten element, który naklejamy. Kolejne elementy. To nie jest śmietnik, oczywiście. To tak samo montujemy, to są elementy wnętrza, tak, przedziału właśnie bombowego, powiedzmy w ten sposób. To są kolejne elementy, które montujemy na kadłubie. Bardzo zacnie się prezentuje ten model. I od drugiej strony. Więc to jest mój pierwszy model Menga, więc tutaj nie mogę się, widzę jedynie, że na podstawie tych ramek, oglądania z Wami razem tych ramek, w tej chwili dużo dokładniej sobie oglądam. Ramkę D mamy teraz, to powiem Wam, że bardzo ładnie to się prezentuje, bardzo wysokiej jakości odlewy ramek. Troszeczkę są takie powyginane, mam nadzieję, że części nie są tak powyginane same ramki i powiem Wam, że nie powinno tu być żadnych, tu jest bardzo dużo zaczepów różnego typu, takich zawiasów hydraulicznych, że jest tego dużo. Jest koło tak samo, to jest zdaje się przednie koło, tak, to jest przednie, tu mamy goleń tego modelu. Bardzo, bardzo ładnie prezentuje się ten model. Ze składaniem, z tego co obserwowałem warsztaty, nie zauważyłem żadnego komentarza, że ktoś miał problem ze składaniem modelu Menga. A jeżeli, posłuchajcie, po to mamy dwie łapki, żeby w razie czego coś sobie poprawić i po prostu damy radę, tak? Nie są to modele na pewno dla początkujących modelarzy. I tutaj po prostu osoby, które podejmą się tego modelu sklejania, już muszą mieć jakieś pojęcie o sklejaniu tego modelu. Początkującym modelarzom po prostu polecam i talerkę, dużo mniej elementów, więcej takich prostych, nie ma aż tylu takich detali, które aż tyle musimy tego sklejać. Zresztą zwróćcie uwagę na unboxing. Tu mamy w dwóch częściach koła tylne. Troszeczkę chyba oświetlenie poprawię. Muszę kupić nową lampę, drugą, żeby doświetlała lepiej, bo widzę, że po prostu już jest za niskie doświetlenie w przypadku robienia filmów dużych modeli, czyli musi być lewa strona, prawa strona. Tu jest ramka B, kilka elementów dosłownie. Tutaj mamy malutką ramkę z rakietkami. MMF mamy. Dwie sztuki ramek mamy. I jeszcze zostały dwie szare ramki z uzbrojeniem, z prowadnicami i tak, z prowadnicami. Sobie je zaraz obejrzymy.
Mamy ramki SGF. I SGD, czyli to są ramki z uzbrojeniem. Też bardzo duża precyzja, detal super, dwie ramki. I tutaj jedną odkładam i skupiamy się na tych ramkach. Co to są elementy 3? Nie mam zielonego pojęcia, trzeba zerknąć w instrukcję. No i posłuchajcie, jeszcze jedna ramka plastikowa, ale to już jest ramka przezroczysta. To, co w tle tam sobie furczy, to jest po prostu wiatrak, ponieważ mamy niesamowite upały i zrobiło się gorąco. Zabezpieczone w folię mamy tutaj elementy z plastiku przezroczystego. Tak prezentuje się kabina. Tak jest zabezpieczona właśnie folią, żeby nie uległa uszkodzeniu. Te elementy po prostu montujemy od spodu. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład hełm pilota F-16 to jest hełm bardzo zaawansowany technologicznie i hełmy tych pilotów są robione dosłownie szyte na miarę. Każdy z nas może taki hełm sobie założyć na głowę, ale niestety nie będzie działał i on kosztuje około $400,000, czyli no prawie pół bańki. Więc wyobraźcie sobie, co posiada ten pilot. Ma widoczność, posłuchajcie, z każdej strony widzi, kto do niego leci, co do niego nadlatuje. Jest w tej chwili jeden z najbardziej zaawansowanych samolotów na świecie. No i powiem Wam, posiadanie tego modelu w swojej kolekcji na pewno, powiem Wam, nie jeden kolega może Wam tutaj zazdrościć takiego modelu. Malowanie nie jest skomplikowane, ale też nie jest proste. Zwróćcie uwagę, że te panele wszystkie trzeba pomalować oddzielnie i do tego najlepiej posiadać dedykowane maski. Tamiya dała kalkomanię, więc bez problemu. Na dzisiaj kończę. Zapraszam do sklepu. Dziękuję Wam za uwagę. Liczę na nowych subskrybentów mojego kanału, liczę na komentarze. Z mojej strony, jeżeli chodzi o F-35A wersja, czyli ta, która jest używana głównie w Europie przez większość krajów, no i wkrótce będzie używana, stacjonują te oczywiście samoloty w Polsce, dokładnie w tej wersji i niedługo Armia Polska, Lotnictwo Polskie będzie również posiadało te samoloty na wyposażeniu. Czy jest to przerost formy nad treścią? Nie wiem, powiem Wam. W każdym razie ostatnio czytałem artykuł, że bardzo dużo krajów złożyło zamówienia na samoloty F-35 w tej wersji A. Niektóre po prostu wybrały wersję B, czyli pionowego startu. No i teraz jest jeszcze wersja C, ale zdaje się, że wersja C jest tylko, będą używały kraje, bo to jest wersja lotniskowa, czyli US Navy. Na razie jest w fazach jeszcze, z tego co czytałem, testów i na razie będzie wykorzystywana wersja C przez Stany Zjednoczone, podobnie tak jak F-22 Raptor. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam Was, hejka.